Gaspada, burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, burmistrz Adam Juchnik. A działo się to Anno Domini 1785. W Warszawie Antoni Tyzenhauz, do niedawna podskarbie nadworny litewski, zarządca litewskich ekonomii królewskich, wizjoner i reformator, starzał się opuszczony przez swych stronników, pozbawiony majątku i stanowisk, zgorzkniały po wieloletnich procesach z przeciwnikami politycznymi i osobistymi. Z niepewnością i niechęcią patrzył w przyszłość. Maestro tuż. Jaśnie wielmożny pan zechce zjeść przepiórczej leguminy. Agata specjalnie z tokulskich przepiórek gotowała. Borowików białowieskich dodała. Zacnie wygląda i przezacnie pachnie, ale łaknienia nie czuję. Sam zjedz, a Agacie powiedz, żem zjadł wszystko i talerz wylizał. Ha, to choć tej leguminy, to doktor Gutman specjalnie dla jaśnie pana przygotował na poprawę nastroju i dla zdrowotności. Niech jaśnie pan wypije. Oj, Tosiu kochany, gdyby tak doktor Gutman wymyślił miksturę, co to młodość przywraca, przewidywalności ludziom i wiary dodaje, to bym całą flaszkę takowej mikstury jednym duszkiem był wypił. Co też panu po głowie chodzi? Alboż to życie jaśnie pan miał, alboż mało dobrego dla Rzeczpospolitej szanowny uczynił, a ileż to manufaktur, a ileż to domów na Sokulszczyźnie zbudował. I teatr w Grodnie nie tylko dla grudzińskiej gawiedzi zbudował. No i co z tego? I ten objazd, co w Krynka, kryniecki rynek Okala, co z francuska rondem zwany jest i nie mniejszy od paryskiego. I niech te wszystkie rzeczy ogółowi służyć będą, a imię jaśnie pana Rzeczpospolitej trwać będzie. Oj. Gdyby tak doktor Gutman wymyślił miksturę, co to młodość przywraca. Żywot Antoniego Tyzenhausa rozpoczął się w rodzinnym majątku Żołódek w ziemi lickiej. Po pierwszych latach domowej edukacji pod okiem guwernera Antoni trafił do szkoły prowadzonej przez jezuitów przy Akademii Wileńskiej. Ustalony przed 2 wiekami program nauczania nie przystawał do realiów ówczesnej Rzeczypospolitej. Młody Antoni
nie przepadał za mozolną nauką opartą niemal wyłącznie na zgłębianiu łacińskich tekstów. Marzyły mu się bywanie na magnackich dworach, na których królowała francuszczyzna, której jednak wcale nie rozumiał. Szansą na wejście do świata elit był należący do Czartoryskich Wołczyn, jeden z głównych ośrodków życia politycznego kraju. Tam poznał swego rówieśnika Stanisława, a wówczas jeszcze Stasia Poniatowskiego. A masz jebancie Wołoski, a za krzywdę tureckie, a to za najazd na Kraków. Opanuj się, Antosiu, i pierwej naucz się z zasadami fechtować. A na cóż mi te fechtunkowe zasady, skoro wodnik rady sobie lepiej od ciebie Stasiu. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Więcej gracji, Antosiu, gracji i dostojności. Walczyć też trzeba z majestatem. Jakim znowu majestatem? Co ty królem jesteś? Czy władcą? Jeszcze nie jestem, ale kto wie, co nam przyszłość może podarować. Sposobić się trzeba całe życie. Jeśli ty królem, Stasiu, to cóż mnie pozostanie? W żołódku gospodarzyć? Jeśli elekcja mnie na króla naznaczy, to polecę ci do spełnienia ważne zadanie. Tylko uczyć się trzeba, Antosiu, i świat poznawać, co by umiłowanej Rzeczypospolitej służyć godnie i o dostatnią przyszłość jej obywateli zadbać. No i sam przed cielanie spuszczę, marzycielu. Obaczcie, jakie to Zenhausen mężne. Chociaż języków świata nie znają, ojczyznę kochają. Co wy tu, panicze, za herezję czynicie? Toż jaśnie pani zakazała takich zabaw bez nadzoru. Nic się strasznego nie stało. Choć Antoś zadziorny wielce, jak się na coś uprze, to do celu zdecydowanie Toż zmierza. widzę, że koszulę jej mości pociął. Dobrze, że się nic nie stało. Nic się nie stało naprawdę. Do elekcji Się zagoi. Lata spędzone w Wołczynie i rosnące koligacje zarówno wśród domowników czartoryskich, jak i okolicznej szlachty przysporzyły 28-letniemu wówczas Antoniemu znacznej popularności, która doprowadziła go do objęcia mandatu posła grodzieńskiego na Sejm Walny Rzeczypospolitej w 1761 roku. Uczestnictwo w Sejmie zapewniło mu kolejny awans – posadę pisarza wielkiego litewskiego. Ambicje Antoniego sięgały jednak znacznie dalej, lecz pomóc mógł w tym jeno łód szczęścia – śmierć Augusta III i wybór nowego króla, którym okazał się przyjaciel z lat młodzieńczych. Wasza Wysokość, koniuszy wielki litewski poseł ziemi grodzieńskiej, wielki pisarz litewski, delegat Komisji Skarbowej Wielkiego Księstwa Litewskiego Antoni Tyzenhaus. Wasza miłość, dziękuję za przyjęcie. Nie wygłupiaj się, Antosiu. Figle ci jeno w głowie. Broń, że Pan Bóg tak i akuratnie przed majestatem należy.
Pamiętasz, jak mówiłeś, że do elekcji się zagoi? Ciężko zapomnieć takie diktum i taki cios. A ty mi wtedy nie wierzyłeś, że się trzeba całe życie do kariery ryktować. Co cię sprowadza do stolicy, Antoni? Interesa czy sprawy naczelne? Miłościwy panie, racz powierzyć mi po Flemingu urząd nadwornego podskarbiego litewskiego. Już po 5 latach możesz liczyć na 2 miliony te nuty dzierżawnej z dóbr stołowych, które do twojej szkatuły akuratissime wpłacać będę. Wielce zaciekawiony twą propozycją jestem. Słodko brzmią te miliony, ale skąd myślisz te pieniądze wziąć? Czynsze chłopom podwyższysz? Nie w wysokich daninach leży sedno szkatuły, lecz w rozmaitych antrepryzach, manufakturach. A co w nich będziesz produkował? Komu sprzedawał? Miłościwy panie, odzienia, cegły, kowalską robotę. Niemnem na cały świat będziemy spławiać, a do nas najlepszych fachowców sprowadzimy, co by naszych chłopów roboty nauczyli. Nie zawiedź mnie, Antoni. Lecz nie zapomnij i dla dusz manufaktur zbudować. Marzy mi się w Grodnie teatr. Nowo mianowany podskarbi przystąpił do działania z wielką energią. Zegar zaczął odliczać 5-letnią kadencję. Miał to być czas wielkich reform gospodarczych, budowy manufaktur, przebudowy miast i osobistych włości. Tyzenhaus przeniósł się z żołódka nad przedmieścia Grodna, zwane Chorodnicą, i przystąpił do budowy pałacu oraz usuwania zasiedziałych urzędników swojego poprzednika, na ich miejsce sprowadzając dobrze wykształconych, ambitnych komisjarzy i oficjalistów. Ich zadaniem było egzekwowanie nałożonych na chłopów świadczeń, budowa dróg, grobli i budynków gospodarczych. Walinka, walinka, ciona Janoczka. Jaśnie pan zechce wybaczyć te opóźnienia. O prolongatę proszę. Lud nienawykły do precyzyjnej roboty. Nic to. Nauczą się, nie będą chcieli do glinianych chałup wracać. Trzeba im uświadamiać, że wszystko, co czynią, to dla dobra, bezpieczeństwa i wszelkiego dobra swoich dzieci. Ba, Cóż ba! Jak manufaktury powstaną, to i pracy dla wszystkich będzie. I zarobki nieliche. To i stać ich będzie na to, aby dzieci do szkół odprawiały. słusznie, jaśnie pan prawi. Wszystko trzeba im uświadamiać, że wszystko, co czynią, na chwałę Bożą czynią. Tak, A przątki dajmy na to od 5 do 6. Niech śpiewem na chwałę Bożą się animują. A od 6 do 7 wieczerze dla wszystkich, czas wieczerzy dla wszystkich ustanowić. tak jest pan. I trzeba surowo pilnować, aby dziewki ostrożnie ze światłem i ogniem były i aby od dyskursu wszelkiego nieprzystojnego się chroniły. Według woli jaśnie wielmożnego pana się stanie, a gmachy takie pobudujemy, że 200 lat po nas będą dzieci. Walinka, walinka, ciona Janoczka. Po
Początkowe sukcesy przedsięwzięć Tyzenhausa skłoniły go w 1778 roku do wyjazdu na kilkumiesięczne wojaże po Europie Zachodniej, gdzie nabrać miał nowych doświadczeń i inspiracji. Wiadomo, że Antoni Tyzenhaus zwiedzał wówczas manufaktury francuskie i holenderskie, a także oglądał bacznie Paryż i rezydencję królewską w Wersalu. W Paryżu spotkał się z Janem Jakubem Rousseau, proponując mu osiedlenie się w Puszczy Białowieskiej. Tam, w sercu pierwotnego lasu, Tyzenhaus zbudować miał dom, w którym wielki filozof miałby obmyślać swoje teoria z dala od zgiełku wielkich miast. Myśliciel przyjął propozycję Tyzenhausa z pewnym entuzjazmem, lecz ze względu na sędziwy jak na ówczesne lata wiek, 66 lat, nie podjął się podróży do Polski. Monsieur Tyzenhaus, to wielki zaszczyt gościć pana w naszej café Prokop. Prokop się nazywa, bo założył ją Sycylijczyk, co Prokop się nazywa. Garçon, ce seigneur mon ami, constat préparant mes lourds mortels, une bouteille bourgogne. Ami! Cóżeś pan powiedział temu garçon? Rzekłem mu, wielmożny panie, że ma przygotować najlepsze jadło i butelkę burgundę. A czymże sobie zasłużyłem na taką łaskawość? Monsieur raczy wiedzieć, że mój tatę miał garbarnię w Krymkach koło Sokółki. A dobrze prosperowała. A to wszystko za przyzwoleniem wielmożnego pana Tyzenhausa. O, chciałoby się, żeby wszyscy taką estymą pałali do mnie. A kimże jest ten imć pod oknem przy stoliku? Bo kogoś mi z grawiury jakiejś przypomina. Wielmożny panie, toż to sam Jean-Jacques Rousseau. Myśliciel wielki, człowiek światły, znany w całym świecie. Sam Jean-Jacques Rousseau? Tak, panie. Podejdź do niego i rzeknij mu, że za jedną jego mądrość gotowym powierzyć mu dworek w sercu białowieszczańskiej puszczy. Monsieur Rousseau powiedział: pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności, pieniądze, których nie mamy, narzędziem niewoli. Błyskotliwa kariera Tyzenhausa i skala prowadzonych przez niego przedsięwzięć nie mogły ujść uwadze jego przeciwników politycznych. Nieprzychylnie patrzyli na niego magnaci, gdyż jako jedyny z nich działał na korzyść króla, zapewniając mu niezależność finansową. Podobne obawy podzielała też Katarzyna Wielka, zainteresowana w utrzymaniu istniejącej w Polsce anarchii. W tym celu przekazywała przez swego ambasadora w Warszawie olbrzymie łapówki dla polskiej arystokracji, która wpływała na króla. Ciosem wymierzonym bezpośrednio w Tyzenhausa była misja Otto Stackelberga, w której oskarżyć miał go przed królem o rosyjskie knowanie.
Wasze Wielictwo, tam w Polsce jest wielu, którzy afront cesarstwa wykazują, ignowania czynią. To mnie nie dziwi zbytnio. Ale i jeden jest szczególnie nieprzychylny. Znam go? Słyszałam o nim? Zapewne, bo to bliski zaufany Stanisława Augusta. Onże, ten Tyzenhaus, wszelkie starania czyni, aby anarchię zaprzestać. Inwestycje czyni przemysłowe, ale też militarne przeciwko nam skierowane. O! I o budżet Poniatowskiego dba nadzwyczajnie, sprawiając wiele satysfakcji budżetem z powstałych manufaktur. Trzeba wszystko zrobić, aby tego Tausenhausa od 1000 domów, Tyzenhausa, Wasze Wielictwo. trzeba go skompromitować, ośmieszyć i obedrzeć do gołej skóry. A ze Stasiem poróżnić na śmierć, bo się nam Poniatowski zerwie z łańcuszka. Wracaj do Warszawy i działaj, a śmiało. Oczywistym byłem świadkiem wszystkich dopełnionych na Tyzenhausie i jego majątku gwałtów. Nienawiść Stackelberga, któremu się uniżyć nie chciał, a także przyczynienie się niektórych możniejszych, jak marszałek Rzewuski, Chreptowicz, Kosakowski, siostra królewska Branicka i brat księcia Poniatowski, a nade wszystko nieugięty charakter Tyzenhausa, który się królowi upokorzyć nie chciał, sprawiły zgubę jego, a z nią niepowetowaną całemu krajowi szkodę. Jaśnie panie! Jaśnie panie! Znowu ten szmatławiec, monitor, kalumnie